Witajcie moi drodzy widzowie, kolejny poradnik Sengoku Dynasty, top 10 najważniejszych zasad, żeby rozwój osady i ogólnie rozgrywka przebiegała z dobrym torem. Co jest taką najważniejszą zasadą? To pierwsza zasada to na pewno znajdź dobre miejsce na pierwszą osadę. To nawiązuje do poprzedniego poradnika, więc najlepiej jest się po prostu osiedlić tam, gdzie jest na przykład ruda żelaza dla naszych osadników, żeby potem tego żelaza nie zbierać, bo jest to troszkę wolne, a nasi osadnicy potem mają lepszą wydajność na lepszych narzędziach, więc to jest na pewno z takich najważniejszych rzeczy. Przejdźmy w takim razie do kolejnej zasady, co jest bardzo ważne. Jeśli sobie podejdziecie do jakiegokolwiek stanowiska, możemy podejść na przykład do kuchni, dokładanie łóżek w mieszkaniach, dokładania właśnie stanowisk pracy w na przykład kuchni, jak tutaj sobie zobaczycie, mamy same garnki tutaj prawie są, więc wtedy możemy rekrutować 4 kucharzy i to jest dosyć dobre, z tego względu, że nie tracimy kolejnych materiałów na budynki i mamy po prostu jeden budynek, możemy sobie rozplanować, wchodzimy po prostu w umeblowanie, wchodzimy w umeblowanie budynków na przykład produkcyjnych, czy tam domów, jeśli chcecie dokładać łóżka i to Wam daje naprawdę bardzo dużo, więc nie musicie stawiać 10 kuchni, wystarczy postawić 5 kuchni, podokładać sobie różne rzeczy. Tak samo jest na przykład z kamieniarzem, z drwalem. To jest bardzo ważne i pamiętajcie o tym, bo zaoszczędzicie naprawdę dużo czasu, dużo zasobów, a to jest bardzo ważne. Wiadomo, na późnym etapie gry, jak już nie będziecie mieli co robić, można sobie tam porozdzielać jakoś i wtedy jest to naprawdę wygodniejsze. Trzecia zasada to jest bardzo ważna zasada. Ja na przykład grając na poziomie najtrudniejszym, jest z pieniędzmi bardzo krucho ogólnie, z wymaganiami dla naszych mieszkańców też jest ciężko, więc wtedy na przykład wydaję pieniądze na takie rzeczy jak patyki, grzyby, kamień. Z tego względu, że po pierwsze zdobywanie patyków, kamienia, jest to trochę długi proces i jeśli chodzi o kupowanie tego, to kosztuje po prostu grosze, więc szkoda czasu waszego na zbieranie tego. Lepiej jest to po prostu kupić i co do tej zasady jeszcze tutaj podchodzi, odblokujcie sobie na przykład Segi i inne tutaj Iwasaki i te wszystkie osady, żeby szybko się teleportować, ponieważ teleport kosztuje tylko 10 monet, więc jest to bardzo tanie, a zaoszczędzicie dużo czasu, tym bardziej, że budowle trochę tych surowców jednak pochłaniają. Czwarta zasada, staraj się jak najszybciej zdobyć żelazne przedmioty dla siebie i mieszkańców, żeby zaoszczędzić oczywiście wiele materiałów. Jeśli sobie wejdziecie na koło wyboru, tutaj robienie narzędzi jest naprawdę bardzo drogie. Jeśli chodzi o mieszkańców, zużywają oni bardzo szybko te narzędzia, tym bardziej kamienne. Jeśli chodzi o zdobywanie na przykład miedzi, cyny, brązu, to jest, powiem szczerze, proces, który się za specjalnie nie opłaca. Najlepiej jest pominąć, najlepiej po prostu mieć cynę, przejść troszkę brązu i potem od razu wskoczyć na żelazo. Z tego względu, że żelazne narzędzia po pierwsze zwiększają Wam wydajność, na przykład u drwala, u kamieniarza, więcej zdobywają tych surowców. Są o wiele trwalsze, bo to wystarcza pewnie na 2-3 sezony spokojnie, takie żelazne gdzieś tam narzędzia. I przez to macie po pierwsze więcej surowców, możecie bardziej się skupić na budowie, a wasza osada jest bardziej samowystarczalna, więc to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Ja osobiście na początku musiałem zdobywać jakieś tam zasoby, a w późniejszym już etapie, nawet już tam po paru godzinach gry, moi osadnicy większość surowców sami zdobywali i ja tylko sobie klepałem młotkiem budynki. I zarządzałem oczywiście tą wioską, zabijałem sobie bandytów, więc to jest na pewno bardzo ważna zasada. Jeśli chodzi o polowanie, bo tu się tyczy właśnie piąta zasada, polowanie najlepiej oczywiście z łukiem, im lepsze strzały, tym wiadomo lepiej. Celujemy oczywiście w szyję, w szyję, głowę, bo tam zadajemy największe obrażenia, ma to naprawdę ogromne znaczenie. Siła naciągu łuku również ma znaczenie, tym bardziej przy celowaniu i właśnie sile uderzenia. Nie opłaca się biegać z włócznią, nie opłaca się gdzieś tam walczyć normalnie z tymi stworzeniami, tak samo powiedzmy delikatnie z bandytami, z tego względu, że po pierwsze zadadzą Wam duże obrażenia, na samym początku ciężko jest troszkę o jakiś lepszy pancerz, chyba że gramy na poziomie łatwym, to wtedy powiedzmy ci bandyci, czy tam te stwory, zwierzęta raczej Wam nie będą większych obrażeń zadawać, ale to jest taka dla mnie rada. Ogólnie łukiem można tutaj dużo osiągnąć, z tego względu, że jak sobie wejdziecie właśnie w wojownika, jeśli chodzi o łuk, mamy bardzo dużo
dużo wzmocnień do właśnie zadawania obrażeń, do wytrzymałości łuku, więc jest to naprawdę bardzo fajna opcja, a łuk można bardzo szybko pozyskać w warsztacie, więc to jest moim zdaniem bardzo dobra opcja. Jeśli chodzi o polowanie, to też od razu tutaj polecę. Najlepiej zabijać dziki, łatwiej jest je trafić i w sumie dają najwięcej prawie surowców z takich łatwiejszych zwierząt. Jedynie co to pewnie więcej daje niedźwiedź, ale niedźwiedź jest dosyć mocny. Ale tak jak mówię, to też jednak zależy od poziomu trudności. 6. zasada, zdobywanie kłód i kamienia przez Twoich mieszkańców jest najbardziej opłacalne przez całą grę. I o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jeśli na samym początku postawicie sobie już na przykład 2 drwali, 2 na przykład kamieniarzy, nie będziecie za specjalnie mieli problemów z kłodami, z kamieniem i to jest najbardziej efektywne prace przez naszych mieszkańców, bo na przykład rolnictwo na daną chwilę się w ogóle nie opłaci. Gotowanie oczywiście się opłaci, bo jak wioska jest duża, no to te gotowanie naprawdę ma większy sens, więc to jest na pewno bardzo ważna rzecz. Jeśli chodzi jeszcze, może już tak omówimy troszkę o mieszkańcach, to polecę na pewno robić chatki rybaka z tego względu, że są bardzo wydajne względem właśnie żywności, niż na przykład taka chatka myśliwego, jeśli chodzi o pozyskiwanie mięsa. Nawet jeśli już pozyskujemy mięso z żelaznym nożem, no to szczerze powiedziawszy tych ryb łowimy o wiele więcej, a przelicznik jest taki sam, więc opłaca się bardziej jednak ryby niż mięso, tak dodatkowo, żeby było. Jeśli chodzi o 7. zasadę, dobrze rozplanuj potrzeby mieszkańców i staraj się wytwarzać jedzenie, napoje o lepszej jakości, ale pamiętajcie, nie chodzi o to, żeby wytwarzać najdroższe, z tego względu, że te najdroższe czasem pobierają bardzo dużo surowców, a nie jest to po prostu zalecane. Z tego względu, że czasem średnie produkty żywnościowe, czy tam napoje, leki, bardziej się opłaca, jesteście bardziej w stanie to zautomatyzować, niż lecieć w takie najdroższe. Wiadomo, każdy chce tam sobie odblokować jak najlepsze jedzenie, jak najlepsze picie, zbroje itd., ale jeśli chodzi o mieszkańców i ich potrzeby, lepiej to troszkę zbalansować i uśrednić, bo inaczej będziecie mieli duży problem z wszystkimi gdzieś tam potrzebami mieszkańców, a na wyższych poziomach trudności, no czuć to po prostu bardzo. 8. zasada to jest zawsze rekrutuj nowych wieśniaków, gdy oczywiście ich tutaj spotkasz. Z tego względu, że tych wieśniaków na późniejszym etapie gry zacznie Ci brakować. Będziesz mieć domy, będziesz mieć stanowiska pracy, będziesz potrzebował, nie wiem, 5 kucharzy, 2 rolników, a tutaj ludzi nie ma. No to jest trochę uciążliwe. Po mapie nie możemy się aż tak cudownie szybko poruszać. Nowi wieśniacy się pojawiają co porę roku, więc jeśli gramy na jakimś tam wydłużonym czasie, to też różnie bywa. Oczywiście nowi wieśniacy też się pojawiają przy naszych osadach, więc jeśli macie, nie wiem, 5 domów, 5 osad, no to jak będziecie się tepać po tej osadzie, przeważnie po jednym osadniku tam będzie możliwość zrekrutowania go, więc to jest ważne. I to też się nawiązuje do tej zasady, że jak macie duży dom, macie 4 stanowiska do spania, możecie 2 oczywiście dołożyć i zawsze to zaoszczędzicie ilość budowanych domów, mimo że jednak surowców na to schodzi sporo. I o co chodzi właśnie jeszcze z tymi osadnikami? O to chodzi, że oni wam bardzo dużo przyspieszają tej całej rozgrywki i możecie się skupić na czymś, co na przykład dla waszych potrzeb, czyli na przykład, nie wiem, rolnicy są bardzo słabo wydajni chwilowo w grze, więc na przykład ich przerzucicie sobie na, nie wiem, kopanie żelaza, gotowanie i takie rzeczy, a wy się skupicie na przykład na rolnictwie. No chyba, że nienawidzicie rolnictwa, no to wtedy już musimy jakoś coś tam inaczej działać, żeby też z głodu nie poumierać. Jeśli chodzi o 9. zasadę, podczas walki z bandytami korzystaj dużo z łuku. Daje ci to większą oczywiście kontrolę do walki. Jeśli chodzi o walkę w Sengoku Dynasty, tutaj jest troszkę problem, że są na przykład, nie wiem, powiedzmy kobieta z wiosłem, nie wiem, kobieta z naginatą. Są to jednak takie mechaniki walki, że te NPC-ty, tak w skrócie powiem, wyskakują do nas do przodu i to jest czasem bardzo szokujące i te obrażenia są na wyższych poziomach trudności zdecydowanie mocne. A na przykład łukiem, gdzie na przykład atakujemy bandytów, których jest 3-4 w kupce, no to wtedy raczej taka walka frontalna nie za bardzo wychodzi, albo mamy jakąś broń długą
i możemy coś tam troszkę kontrolować tą walkę, albo po prostu lepiej troszkę łukiem ich odciągnąć, 2 zabić łukiem, 2 zabić inną bronią i wtedy jest to po prostu dużo wygodniejsze. Inaczej będziecie co chwilę ginąć, a to nie ma po prostu sensu. Ostatnia 10. zasada to jest po prostu rozplanowanie sobie dnia. Jeśli gramy na przykład na 3 dni na sezon, no to sobie rozplanujmy, że w pierwszy dzień to, w drugi dzień to. A pamiętajcie, że zawsze na koniec sezonu dać oczywiście do specjalnych budynków, jeśli budujecie te mosty, może w skrócie wam pokażę, na przykład tutaj mamy do wybudowania most, żeby odblokować korzyści wyzwolenia, to zawsze to się daje po wieczorze, jak nasi na przykład mieszkańcy już, nie wiem, wyprodukowali, pobrali wszystkie rzeczy, i wtedy mamy komunikat, że możemy sobie też od razu ich tam poprzypisywać, więc to jest bardzo wygodne, więc z tego korzystajcie, bo to jest takie najbardziej efektywne. Najlepiej po prostu coś sobie zaplanować, że w ten dzień pójdziemy, nie wiem, pokonać bandytów, tutaj bardziej rozbudujemy wioskę, tu zadbamy o potrzeby, czyli będziemy gdzieś tam latać, rekrutować osadników, bo wtedy macie to bardzo efektywne. Niektórzy wolą gdzieś tam wolniej sobie eksplorować, wiadomo, budować, bardziej się tam pobawić. Ja rozumiem, każdy woli co innego. Ja tak bardziej patrzę pod względem najbardziej efektywnego rozwoju i żeby była jakaś taka adrenalinka, że tutaj mamy bardzo dużą osadę, bardzo szybko się rozwija, brakuje nam jedzenia, brakuje nam tego, tu musimy zadbać o to i to się wtedy też na przykład dla mnie to jest osobiście coś ciekawszego niż granie powiedzmy gdzieś tam na łatwiejszym poziomie, gdzie nie wiem, jeden kucharz wyżywi prawie całą tutaj osadę, bo ugotuje, nie wiem, z 10 misek ryżu i będzie. Więc na tej zasadzie to tak wygląda. To jest moje takie top 10 najważniejszych zasad, żeby gdzieś tam wygodnie się grało i czerpać po prostu przyjemności z innych rzeczy niż bieganie po milion kamienia, drewna, żelaza, żeby cokolwiek osada ogarniała. Dzięki bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zapraszam też do kolejnych materiałów. Dzięki jeszcze raz. Cześć, cześć.